Cześć wszystkim i witam po raz kolejny na moim kanale. Tematem dzisiejszego odcinka są rzeczowniki odczasownikowe. Czym są rzeczowniki odczasownikowe? Tak jak mówi nam nazwa, są to rzeczowniki, które pochodzą od czasowników. I tu już możecie zobaczyć kilka przykładów, na przykład chodzenie, czasownik to by był chodzić, sprzątanie od sprzątać, planowanie od planować, zamknięcie od zamknąć i oglądanie od oglądać. W dzisiejszym filmie poznacie wszystkie potrzebne informacje o tych rzeczownikach, czyli jakie tworzymy, kiedy ich używamy, ich aspekt i rodzaj gramatyczny. Zaczynamy. I zaczynamy od rodzaju gramatycznego. I tutaj mam dla Was wspaniałą informację, ponieważ wszystkie te rzeczowniki odczasownikowe mają rodzaj nijaki. Są to rzeczowniki, a więc będziemy zmieniać ich formę w zależności od przypadka. Będziemy je deklinować. Następnie mamy aspekt i tutaj mamy coś nietypowego, ponieważ aspekt kojarzy nam się głównie z czasownikami. Mamy aspekt niedokonany i dokonany. Tutaj mamy do czynienia z rzeczownikami, ale są to rzeczowniki odczasownikowe, a więc one też będą miały aspekt w języku polskim. Na przykład pisać to będzie pisanie albo napisanie. Robić to będzie robienie albo zrobienie. I myć to będzie mycie albo umycie. Jeszcze krótko dla przypomnienia o aspekcie. Pamiętajcie, że aspektu niedokonanego używamy, kiedy skupiamy się na procesie, albo kiedy robiliśmy coś, albo będziemy robić coś z jakąś częstotliwością regularnie. A aspektu dokonanego używamy, kiedy zrobiliśmy albo zrobimy coś tylko raz, albo kiedy skupiamy się na rezultacie. Jeśli chcecie odświeżyć informacje albo nauczyć się o aspekcie dokonanym i niedokonanym, to tutaj wstawię odnośnik do filmu z mojego kanału. A teraz, kiedy używamy tych rzeczowników odczasownikowych? Po przyimkach i mamy 3 przykłady zdań. Po ugotowaniu obiadu poszedłem na spacer. Tak, ugotowanie to jest nasz rzeczownik. Tutaj musimy zrobić deklinację, ponieważ mamy przyimek po, czyli to będzie miejscownik. Następnie od czytania po ciemku mam problem ze wzrokiem. I jeszcze jeden, mam problem z gotowaniem. Następnie, kiedy opisujemy czynność, opis czynności, czyli mówienie po polsku na początku jest trudne. Uczenie się gramatyki może być interesujące. Pływanie angażuje dużo mięśni. Następnie często tych rzeczowników używamy z niektórymi czasownikami, na przykład interesować się, lubić, zajmować się albo służyć do. Na przykład interesuję się łowieniem ryb. Lubię gotowanie. Zajmuję się programowaniem. Albo nóż służy do krojenia. I mamy jeszcze jedno wyrażenie, jeden czasownik, czyli coś zajmuje mi, jakaś aktywność zajmuje mi na przykład dużo czasu, mało czasu, godzinę i tak dalej. Na przykład nauczenie się francuskiego zajęło mi dużo czasu. Albo sprzątanie zawsze zajmuje mi dużo czasu. Ile czasu zajęło Ci przeczytanie tej książki? Mam nadzieję, że jest to dla Was jasne, a ja teraz przechodzę do końcówek. Pokażę Wam, jak tworzymy te rzeczowniki. Jeśli nasz bezokolicznik, jeśli nasza forma bezosobowa czasownika kończy się na ać, eć albo ować, na przykład czytać, rozumieć, gotować,
to końcówką naszego rzeczownika będzie nie. Na przykład czytanie, słuchanie, rozumienie, myślenie, gotowanie, planowanie. Następnie, jeśli nasz bezokolicznik kończy się na ić albo yć, na przykład robić albo tańczyć, to końcówką naszego rzeczownika będzie końcówka enie. Przykłady: robienie, chodzenie, tańczenie, uczenie. I mamy jeszcze jedną tabelę. Jeśli mamy czasowniki krótkie, na przykład jednosylabowe, pić, albo mamy końcówkę ąć, na przykład zamknąć, wtedy nasza końcówka rzeczownika to będzie cie. Przykłady: picie, bycie, albo zamknięcie, przyjęcie. I to tyle, jeśli chodzi o zasady tworzenia tych rzeczowników. Dajcie znać, co myślicie w komentarzach, czy jest to łatwe, czy jest to zrozumiałe. Myślę, że nie powinniście mieć z tym żadnych problemów. I jeszcze jedna ważna, istotna informacja. Czasami bywa tak, że w języku polskim istnieje już zwykły rzeczownik. I co robimy wtedy? Wtedy w niektórych przypadkach powinniśmy użyć tego zwykłego rzeczownika. Niestety tutaj nie ma złotej zasady, a więc jest to już nasze wyczucie językowe. Powinniśmy po prostu słuchać Polaków, jak oni mówią, jakich form używają. Podam Wam kilka przykładów. Na przykład podróżować, podróż i podróżowanie, czyli podróż to jest ten nasz zwykły rzeczownik. Chorować, choroba, chorowanie, grać, gra, granie, jechać, jazda, jechanie, uczyć się, nauka albo uczenie się i pracować, praca albo pracowanie. I na koniec, jak mogliście się spodziewać, zrobimy jeszcze krótką praktykę. Mamy jedno ćwiczenie, musimy napisać rzeczownik od podanego czasownika. Mamy 10 przykładów. Śpiewać, spać, studiować, analizować, leżeć, mówić, palić, szyć, myć, tłumaczyć. Daję chwilę na zastanowienie. Jeśli chcecie trochę dłużej, to zastopujcie film, ja przechodzę do slajdu z odpowiedziami. A więc śpiewać, śpiewanie, spać, spanie, studiować, studiowanie, analizować, analizowanie, leżeć, leżenie, mówić, mówienie, palić, palenie, szyć, szycie, myć, mycie, tłumaczyć, tłumaczenie. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam poszło z tym ćwiczeniem. I to już jest koniec dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek Wam się bardzo podobał, że nauczyliście się czegoś nowego albo odświeżyliście swoją wiedzę. Na koniec, jak zawsze, bardzo proszę o łapki w górę, komentarze i subskrypcje, bo jest to dla mnie bardzo pomocne w rozwoju tego kanału. Dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia w następną niedzielę. Cześć!